Cześć widzowie. Tanjiro to wojownik, który w swoim życiu w ludzkim ciele stał się tak silny, żeby dostać się do czołówki najsilniejszych zabójców demonów, a w dzisiejszym odcinku więc razem z Animko opowiemy wam o sile Tanjiro, ale w formie demona. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Kiedy Muzan został pokonany, wtedy chciał przeżyć w ciele Tanjira, tworząc też najsilniejszego demona wszechczasów. Tanjiro, zyskując całą krew Muzana, przeszedł transformację, ale nie miał kontroli nad swoim ciałem, co stworzyło z niego przepotężną bestię. Przez to, że demon Tanjiro został przywrócony do ludzkiej formy dosyć szybko, to nie wiemy, jakie są jego możliwości, a atakiem, który dobrze widzimy, jest coś w rodzaju fali mogącej dosłownie zdmuchnąć filarów, jak i zrobić mały krater w ziemi. Demon Tanjiro samoistnie zdobył odporność na słońce, przy czym oprócz swojej własnej wielkiej siły przejął również potęgę i najpewniej specjalne moce Muzana, ale po jakimś czasie wewnątrz demona obudził się Tanjiro, który sprawił, że jego ciało nie zabiło jego towarzyszy, co mówi nam kolejną ciekawą rzecz. Mianowicie Tanjiro, tak samo jak jego siostra Nezuko, mógłby, myślę, bez problemu odzyskać świadomość, co jednak mógłby przypłacić mową i gdyby Kanao nie dał rady podać lekarstwa Tanjiro, to prawdopodobnie ten odzyskałby świadomość, z racji, że nie dałby rady zabić swoich towarzyszy, których tak bardzo kochał. Mówi się, że demon Tanjiro był potężniejszy niż nawet Yorichi, czyli człowiek, który prawie zabił Muzana, ale moim zdaniem byli oni na równi, ponieważ faktem jest, że gdyby Muzan chociaż raz trafił Yorichiego, to ten by zginął. Yorichi, walcząc z Muzanem, pociął go na kilka tysięcy kawałków, ale ostatecznie dał Muzanowi uciec. Z Tanjiro wygląda to inaczej z racji, że jest silniejszy od Muzana, więc Yorichi dalej byłby szybszy, ale musiałby się starać dużo bardziej. Yorichi i Tanjiro byliby więc największymi wrogami, gdzie Yorichi musiałby walczyć z nim z wojownikami tak silnymi jak Gyomei, który dał radę odciąć Muzanowi rękę, co znaczy, że Yorichi mógłby wytępić demony. Żeby lepiej zobrazować sobie siłę demona Tanjiro, musimy przejrzeć moce Muzana, jako że ten, oddając mu całą swoją krew, wraz z nią przekazał mu wszystkie swoje moce oraz tytuł króla demonów. Nie wiadomo jak z całą siłą fizyczną, ale prawdopodobnie jest ona większa od tej, którą posiadał Muzan, co jest równoznaczne z tym, że od teraz Tanjiro swoimi uderzeniami jest w stanie zdewastować wiele budynków. Natomiast drugą przejętą zdolnością jest zmiana kształtu, zbliżona swym działaniem do tej używanej przez Nezuko, jednakże na większą skalę, zapewniając tym samym niemalże dowolną zmianę kształtu i rozmiaru. Sprawia to, że demon Tanjiro mógłby w ten sposób zdobyć przewagę i wielką władzę, a jeżeli byłby w stanie tworzyć demony tak jak Muzan, to istnieje spora szansa, że mogłyby one zyskać odporność na słońce, przez co miecze Nichirin mogłyby okazać się całkowicie bezużyteczne. Zatem podsumowując, demon Tanjiro był po prostu nieśmiertelny, ponieważ nic nie mogło go zabić, a jedyny efekt mógłby na niego mieć wyłącznie lek Tamayo, osłabiając go i czyniąc podatnym na obrażenia, ostatecznie zmieniając go w człowieka. Poza jego wielką siłą należy wspomnieć także o jego niezwykłej prędkości oraz niebywale szybkiej regeneracji, ponieważ jego ciało zachowuje się trochę jak magnes, przez co w razie otrzymania obrażeń od razu zasklepia ranę. Zmęczenie u demona Tanjiro również nie wchodzi w grę, co w połączeniu z resztą jego zdolności czyni go prawdziwym potworem nie do zatrzymania, a i tak na ten moment nie wiemy, czy twórcy anime zamierzają trzymać się mangi. Mianowicie Tanjiro jako zabójca demonów korzystał z oddechu słońca, co mogło być powodem jego niewrażliwości na promienie słoneczne, a idąc dalej, skoro inne demony były w stanie na przykład podpalać swoją krew czy korzystać z błyskawic, to możliwe, że Tanjiro zyskałby moce słońca, którego gorąc mógłby materializować dzięki demonicznej sztuce krwi. W takim razie Yorichi, tworząc oddech słońca, pośrednio stworzył najsilniejszą technikę demona Tanjiro. Zaś gdyby Tanjiro nie zmienił się z powrotem w człowieka i nie odzyskał kontroli nad swoim ciałem, to najpewniej nikt nie dałby rady go pokonać, no chyba że ktoś wyrzuciłby go w kosmos, tak jak Joseph Joestar wyrzucił w kosmos Karza, który zdobył boskie moce, ale ostatecznie nie wiem, czy demon Tanjiro miał moc słońca, żeby się nią ogrzać w kosmosie. Jeżeli okazałoby się, że demony tworzone przez Tanjiro byłyby odporne na słońce, wtedy każdy demon z ludzkim wyglądem byłby w stanie kamuflować się tak samo albo lepiej od Daki, która przecież udawała Oiran w dzielnicy Czerwonych Latarni, zabijając filarów i zostając niewykrytą przez ponad 200 lat. Demon Tanjiro posiada też potężną biokinezę, poprzez którą tworzy on na swoich plecach podobne do biczy części kręgosłupa, których może używać jak śmiertelnie niebezpiecznych macek, a także potrafi zionąć czymś przypominającym ogień. Sam proces zdobycia przez Tanjiro takiej siły po staniu się demonem jest niejasny, ale najbardziej wiarygodne jest to, że po prostu jego siła jako zabójcy demonów zsumowała się z całą siłą Muzana,
a biorąc pod uwagę, że w trakcie walki między filerami a Muzanem Tanjiro był silniejszy od Gyomeya, dodaje mu bardzo dużo potęgi. Kolejną nieznaną nam rzeczą jest to, czy demon Tanjiro miał jakieś zdolności oparte na jego doskonałym, niemal nieludzkim węchu, który miał przed przemianą. Wiele osób mówi, że demon Tanjiro ma możliwość używania trucizny podobnej do tej u Gyotaro, ale znacznie silniejszej, co mówiłoby nam, że demon Tanjiro jest absolutnie najgorszym, co może spotkać ludzi w świecie Kimetsu no Yaiba. Podsumowując, demon Tanjiro oprócz zasługiwania na miano demona apokalipsy, może też zostawać niewykrywalnym w ludzkim otoczeniu, tak naprawdę mogąc robić co tylko chce przez wieczność. A wy widzowie koniecznie wpadajcie na kanał Animko, jak i na jego film o następcy Muzana, gdzie opowiada o historii całego wydarzenia przemiany Tanjira w demona, jak i upadku Muzana. W tym odcinku chciałem wykorzystać zaległy plan na film, który chciałem zrealizować. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!